To, że jestem Polką, prawdopodobnie pomogło mi dostać pracę w USA. W tym filmiku opowiem Wam trochę o tym, jak wygląda moja praca i amerykańska kultura pracy. Hejka, dzisiaj jadę na delegację do Chicago. Właśnie czekam na Ubera i pokażę Wam, jak to wygląda wszystko od środka. W sumie ten wyjazd przypomniał mi trochę, jak w ogóle znalazłam moją pracę w USA. Znalezienie pracy zajęło mi około 3 miesięcy i szczerze wtedy wydawało mi się to strasznie długo. Miałam kilka rozmów kwalifikacyjnych w różnych firmach. Była m.in. taka jedna praca w Nowym Jorku, na którą bardzo się nastawiałam. Doszłam praktycznie do końca rekrutacji i byłam przekonana, że ją dostanę, ale ostatecznie wybrali kogoś innego. I tak teraz, jak o tym myślę, z perspektywy czasu, to bardzo się cieszę, że jednak mnie nie wybrali, bo codzienne dojazdy do Nowego Jorku byłyby chyba koszmarem. Moją obecną pracę znalazłam na LinkedInie. To była taka firma farmaceutyczna w New Jersey. Wcześniej praktycznie jej nie znałam, ale pamiętam, że szybko odezwał się do mnie ktoś z HR-u i w sumie miałam dobre przeczucie od początku. I w ogóle to, że jestem Polką, wydaje mi się, że trochę mi pomogło, ponieważ przy rozmowie z menadżerem okazało się, że ma on polskie imię i polskie nazwisko. I na końcu rozmowy nagle przeszedł na polski i powiedział, że jego rodzice są z Polski i że on też mówi po polsku. I tak właśnie zaczęliśmy sobie rozmawiać na luzie o Polsce. W ogóle przy szukaniu pracy wydaje mi się, że taka jedna ważna rzecz, na którą należy zwracać uwagę, to jest taki vibe, powiedzmy, podczas rozmowy. I właśnie ta atmosfera była tak przyjemna, że od razu miałam takie dobre przeczucie co do tej pracy. O, a tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda Chicago. Naprawdę to miasto tak z góry to robi niezłe wrażenie. I jeszcze tak dokończając tą historię o mojej pracy, to pamiętam nawet, że przy rozmowie później z dyrektorką z tego samego działu, ona nawet tak sobie zażartowała, że czy tutaj ten menadżer próbuje zatrudnić swoją kuzynkę z Polski, czy o co tutaj chodzi. To był taki żarcik, wiadomo. I w ogóle ta atmosfera była tak luźna, że bardziej rozmawiałyśmy o pracy i życiu, niż o takim jakby klasycznym przepytywaniu. I ostatecznie dostałam ofertę i bardzo się oczywiście cieszyłam. I jak widzicie, wylądowaliśmy w Chicago. To lotnisko też na mnie zrobiło takie dobre wrażenie. Szczególnie był taki fajny jeden korytarz z takimi światłami. Zaraz zobaczycie, tak mi się spodobał. Co do wyjazdów służbowych, to zdarzają mi się tak parę razy w roku. I nawet lubię te wyjazdy służbowe z tego względu, że mogę polecieć do jakichś stanów innych, gdzie jeszcze nie byłam. Na przykład byłam już w Kalifornii, na Florydzie, w Teksasie byłam wiele razy, więc powiedzmy jest to taki fajny bonus dla mnie. Oczywiście ciężko zobaczyć coś poza hotelem i pracą, może jakieś restauracje, ale i tak jak dla mnie to jest taka fajna odskocznia. I już jestem w hotelu. Dziwny jest ten pokój taki, że ma kuchnię i taki salonik mały. Nie spotykałam się z takimi pokojami wcześniej, więc no fajnie, trochę większy pokój. A co do lokalizacji, to ja nie jestem w Chicago, jakby w samym centrum Chicago, niestety, tylko to jest bardziej pod Chicago, więc raczej wątpię, że zobaczę coś miasta samego.
No ale trudno, tak to jest jak się jedzie na delegację. Nawet pewnie jakbym była w samym centrum, to i tak bym dużo nie zobaczyła. Właśnie jest godzina 17 i zaraz idziemy na obiad z moim teamem. Chciałabym też poruszyć może temat amerykańskiej kultury pracy i ogólnie takich rzeczy w stylu urlop i chorobowy. Jeśli chodzi o samą atmosferę, to naprawdę zależy pewnie dużo od firmy i od teamu, więc ja będę mówić o moim doświadczeniu. Ale u mnie wszyscy są bardzo otwarci i tacy przyjaźni. I myślę, że to trochę też wynika z amerykańskiej kultury, że ludzie bardzo dużo żartują, są tacy sarkastyczni, są bardziej bezpośredni i często właśnie budują taką atmosferę w pracy. Jeśli chodzi o work-life balance, to mnie tutaj zaskoczyło, ponieważ spodziewałam się bardzo dużo gorszego work-life balance. Przed przeprowadzką wydawało mi się, że w USA wszyscy siedzą w pracy od rana do wieczora i praktycznie jakby tylko żyją pracą. A u mnie wygląda to zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że to też przez to, że moi menadżerowie mają rodziny, mają małe dzieci, więc cenią sobie elastyczność i takie życie poza pracą. Więc często jest tak, że przyjeżdżamy do biura przed 10, a wychodzimy po 15, o 16, żeby ominąć korki i wrócić wcześniej do domu. Oczywiście czasami ktoś tam jeszcze coś robi wieczorem z domu, ale i tak mam wrażenie, że jest dużo taka większa swoboda niż takie klasyczne siedzenie od 9 do 17. Hejka, jest już kolejny dzień, jest rano. Ja właśnie zrobiłam sobie mały make-up i chyba już idę na śniadanie, a włosy sobie zrobię później. Mam jeszcze godzinę czasu, więc zdążę wszystko ogarnąć. Okej, idziemy zjeść. Jeśli chodzi o urlop, to oficjalnie mam 15 dni na rok, więc no o wiele mniej niż w Polsce. Ale moja firma daje nam też takie dodatkowe wolne przy długich weekendach, więc tak łącznie takich dodatkowych dni wolnych to pewnie wychodzi może z 6 dodatkowo, więc tak ponad 20 dni mam wolnego. A co jeszcze było tutaj dla mnie takim szokiem, to chyba to, jak wygląda tutaj branie chorobowego. No bo wiadomo, że w Polsce jest to takie bardziej formalne, tak, że musisz mieć zaświadczenie od lekarza, no i idziesz na chorobowe, masz płacone chyba 80%, a tutaj jest tak, że po prostu piszesz do menedżera, że się źle czujesz, czy masz przeziębienie, czy głowa cię boli i po prostu zostajesz w domu bez tłumaczenia się, bez stresu. Po prostu jakby masz wolny dzień. I oczywiście mówię tutaj o takich zwykłych sytuacjach typu właśnie przeziębienie albo gorszy dzień, a nie o jakiejś poważnej chorobie. Wtedy są jakieś formalności. Ale myślę, że właśnie przez takie małe rzeczy ta kultura pracy wydaje się dużo bardziej oparta na zaufaniu. I po całym dniu pracy, oczywiście nie udało mi się nic nagrać tak z pracy, ale pojechaliśmy do restauracji na coś takiego, co jest bardzo popularne w Chicago, czyli deep dish pizza, która bardzo mi smakowała. No i tak właśnie się kończy mój dzień na delegacji. Także jak widzicie, no wiele się nie da zobaczyć, wiele się nie da zrobić. To jest hotel, praca
i restauracje. I kolejny dzień to już powrót do New Jersey. I w sumie pod koniec tego wyjazdu już i tak chciałam wracać do domu, bo tęskniłam za moją córeczką i za mężem. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu. Bye!